Na ostatnim Sony Nintendo Directie dostaliśmy nowy trailer Security Breacha. Tak jak ostatnim razem na evencie pojawiło się dużo rzeczy, parę popularnych gier, ale to FNAF był najczęściej oglądanym trailerem. Naprawdę zabawne, jak FNAF stał się najbardziej hypowaną grą PlayStation od tak. Ogólnie dostajemy mało, fandom chwyta się czego może, ale sam trailer też był spoko, pokazał nam w końcu trochę gameplayu, na który zniecierpliwieni czekamy od ponad roku. Jakiś miesiąc temu, w połowie stycznia, dostaliśmy Nvidia trailer, na którym Steelwool pokazał parę nowych lokacji i postaci, ale nie robiłem wtedy na ten temat żadnego filmiku, bo nie dosyć, że nie pokazali aż tak dużo, to jeszcze mam masę zaległych filmów do nagrania. Jestem jakieś 15 historii Fazbear Frights do tyłu. Nvidia trailer miał w sobie parę ciekawych rzeczy, na przykład dostaliśmy lepszy plakat przedstawiający słonecznego animatronika. Zobaczyliśmy takie futurystyczne roboty, które będą działały w lokacji. Prawdopodobnie to właśnie do nich odnosi się przyjazny, ale irytujący Cleanbot, któremu Scott kupił voice acting ponad pół roku temu. Można tutaj się grzebać i rozglądać po tych pokojach, ale ludzie doszukiwali się bardziej tego, jakich modeli z internetu użyło Steelwool. Jak tutaj na dole możemy znaleźć korytarz prowadzący do nicości. Na trailerze widzimy parę gotowców i placeholderów. To nie jest finalny wygląd lokacji, będzie wyglądała trochę lepiej w finalnej wersji gry. Ale to Nvidia trailer mało pokazał, bo celem całego trailera było pokazanie grafiki, ray tracingu czy czegoś tam, nie znam się. Trailer, który dostaliśmy w tym tygodniu, pokazuje faktyczny gameplay, faktyczne postaci. Zaskakuje mnie trochę, jak popularne są ostatnio trailery, w których spadają kratki i gra się trochę zacina. To samo było z Pokémonami w piątek. Zawsze można się tłumaczyć, że to nie jest finalna wersja gry, że będzie wkrótce optymalizowana, ale jednak promocyjne materiały powinny skupić się na pokazaniu gry z lepszej strony. Pokazać, jak będzie finalna wersja wyglądała i że nie będzie klatkowała. Chociaż mnie pewnie to za bardzo nie dotknie, bo zawsze gram na niskich ustawieniach, mało mnie obchodzi grafika. Planuję grać w grę na PS4, więc pewnie bez ray tracingu, dopiero się okaże, jak sobie poradzili z tą wersją gry. Skoro wersja PS5 im klatkuje na trailerze, to oni sami chyba pracują na wersji na PS4, na niskich ustawieniach, nie wiem. Trailer w końcu pokazał nam jakiś faktyczny wygląd postaci. Pani stróż nocny Vanessa, Vani, no i animatroniki, cała czwórka. Sekwencja z ich pojawieniem się była bardzo epicka i usłyszeliśmy też remix Music Boxa Balory. Strasznie dobra nuta. Pokazali nam reveal animatroników, pokazali animatroniki w ich naturalnym środowisku na swoich scenach, w swoich pokojach. Widzimy też, jak animatroniki nas gonią. Szczerze, na koniec dnia powiedziałbym, że trailer mało nam pokazał. Ale pokazał takie niezbędne minimum. Poza samą lokacją, którą widzimy już od pierwszego trailera, od pierwszego teasera, teraz widzimy faktyczny film tego, co będzie się tutaj działo. Wciąż nie jest jasne, kto jest kim. Wygląda na to, jakby Glamrock Freddy był naszym sprzymierzeńcem i tylko on, bo pozostałe animatroniki nas atakują. Na trailerze widzimy, jak Montgomery, Chica i Roxanne nas atakują, ale nie widzimy prawie w ogóle Freddy'ego. Słyszymy agresywny męski głos, ale to chyba nie jest Freddy, ciężko mi stwierdzić, nie mam zupełnie słuchu do angielskich głosów, ale fabularnie ma więcej sensu, żeby to był głos Montgomery'ego. Trailer cały czas kontynuuje też pytanie, po której stronie jest strażniczka, z nami czy przeciwko nam. Nie jest to takie dziwne, bo to wciąż będzie wątek w grze, ale możemy być raczej pewni, że Vanessa to Vani. Możemy dostać jakiś twist w stylu rozwojenia osobowości albo coś takiego, a może nie będzie tutaj zupełnie nic dodatkowego. Skoro Security Breach zbliża się wielkimi krokami, zrobię niedługo filmik o e-mailach Special Delivery. One wyciekły już jakiś czas temu i też rozjaśniłem trochę sytuację. Ale wydaje mi się, że Vanessa próbuje nas po prostu oszukać. Tłumaczy nam, że to ona może nam pomóc, a roboty chcą nas skrzywdzić. Ale to nieprawda i idąc za nią wpadniemy w pułapkę. A przynajmniej częściowa nieprawda, bo animatroniki rzeczywiście nas atakują. Tak to sobie wyobrażam. Ona najwyraźniej ma jakiś swój dodatkowy cel, dlatego nie zabija nas na miejscu, a gdzieś zabiera. Może do Williama. A może dostaniemy jakiś podwójny twist i Vani nie jest taka zła, na jaką wygląda? Nie wiem. No i ogólnie jest parę rzeczy, do których można się uczepić w tym trailerze. Gameplay ma 15 FPS-ów. Ludzie bardzo narzekają na animację animatroników, bo to najwyraźniej gotowce z internetu, które miały na celu przedstawiać ludzi, a nie roboty. Graficy będą pluli na dosłownie każde odbicia, każde teksturki w każdej scenie, najbardziej chyba w tej kolorowej tutaj. Grzesiu ma takie zwyczajne, uproszczone kreskówkowe włosy, takie jak na figurce, ale Vanessa ma zupełnie inny styl, bardziej realistyczne włosy, co jest super dziwne, niespójne. Jest to tym bardziej zabawne, jak patrzymy na tą Full HD maskę, która pojawia się na samym początku trailera, a potem przechodzimy do tego, co widzimy w grze. Jest tabliczka z napisem Staff, ale z kropkami pomiędzy literami. Czemu? To tak nie działa. Czy oni tutaj mają na myśli jakiś konkretny żarcik, czy ktoś rzeczywiście popełnił taki błąd?
Ale nie zamierzam was tutaj zasypywać żadnymi następnymi negatywami. Nie znoszę negatywów, bo nie po to oglądacie ten filmik, żebyśmy krzyczeli i się złościli, jaki to styl głupi, jak rujnuje serię, jak to FNAF powinien się skończyć dawno temu. Konstruktywna krytyka jest ważna, ale nie w miejscu, w którym przeszkadza fanom i psuje zabawę. Dlatego to tyle. Będę ograniczał się z negatywami jak tylko możliwe. Trailer pokazał nam dużo nowych części Pizzaplexa. Wszyscy czekaliśmy na Montgomery Gators Golf Course, o którym Scott wspomniał już jakiś czas temu i nie byłem zawiedziony. Został pokazany naprawdę ogromny pokój skupiony właśnie w postaci Montiego, ale dostaliśmy więcej. Ogromny tor wyścigowy skupiony o Roxanne, plac zabaw. Widzimy pokoje, które są główną częścią Pizzaplexa, ale widzimy też korytarze dla personelu. Jakieś podziemne korytarze. Ta sekcja, w której Montgomery rozwala bramkę, jest super zabawna. Widzimy też naszego księżycowego, a także słonecznego kolesia. Jak już się domyślamy, ta dwójka jest zestawem, ale teraz widzimy, że są prawie identyczni. Choć tutaj też uważa się, że słońce jest tylko placeholderem i finalny model będzie wyglądał inaczej. Koleś ma wciąż symbole księżyca na butach. Najwyraźniej przekolorowali i lekko zmodyfikowali księżycowego kolesia, ale będą go modyfikować jeszcze bardziej zanim gra wyjdzie. Mimo wszystko wciąż będą do siebie bardzo podobni, wciąż będą wyglądali jak jakieś bliźniaki. Trochę nie lubię tego, że w trailerze pojawia się po prostu wierszyk. Gdy strach przyjmuje kontrolę, a rzeczywistość zawodzi, scena jest przygotowana, szaleństwo panuje. Do FNAF 4 albo nawet i do FNAF Worlda teksty pojawiające się w trailerze miały jakieś konkretne znaczenie. Nawet te pytania, których do końca nie rozumiemy, było wyraźnie widać, że o coś tu chodzi. Ale w Sister Location dostaliśmy wierszyk. I ma on jakieś tam znaczenie, ale jest bardzo nijaki. Był bardziej fajnym wierszykiem niż czymś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Nie reprezentuje gry jakoś mocno. Tak samo jest tutaj. Stage is set najpewniej nawiązuje do nowej lokacji, ale gdyby robić analizę wiersza, to poeta ma na myśli tyle, że coś tu jest nie tak po prostu. Tyle. Żadnej konkretnej treści. W trzecim trailerze w końcu dostaliśmy głos Williama Aftona. Choć wygląda na to, że zmienili voice aktora, nie ma swojego brytyjskiego akcentu, William mówi o tym, jak Vanessa była nikim, zanim ją zmienił w coś większego. Wciąż nie wiadomo, co konkretnie William jej zrobił, ale spotkał beta-testerkę w Help Wanted i ją zmanipulował. Albo przekonał ją do siebie, albo wyprał jej mózg w jakiś sposób i dzięki temu dziewczyna jest tym, kim jest teraz. Zrobił to samo, co próbował zrobić z Jeremym po prostu. William oczywiście będzie miał jakąś rolę w tej grze, co było wiadomo, od kiedy dostaliśmy glitch trapa w Help Wanted. Vanny będzie miała główną rolę w grze, ale William cały czas będzie tam w tle. Może będzie finalnym bossem, do którego cała gra będzie zmierzała. Pod koniec trailera widzimy też tajemniczą łapę, która najpewniej jest właśnie Williamem albo jakimś nowym robotem, którego stworzył. Wygląda trochę jak zwęglone zwłoki, ale mam nadzieję, że to po prostu nowy strój, nowe ciało stworzone dla Williama. Sytuacja byłaby bardzo chaotyczna, jeżeli to byłoby stare ciało Williama. Widziałem już teorię, że Glitch Trap to nie jest prawdziwy Williama, my dopiero teraz zobaczymy tego prawdziwego, ale nie podoba mi się coś takiego, nie kupuje mnie, przynajmniej jako przedpremierowa teoria. Co jesteśmy w stanie stwierdzić na ten moment to, że pazury mocno przypominają te, jakie mają koszmarne animatroniki, ale nie wyciągam z tego żadnych wniosków jeszcze. To pewnie podobne części po prostu i tyle. Może Steelwool po prostu użył części, które już stworzyli wcześniej pod Help Wanted, pod koszmarne animatroniki, które tam mieli. I to mniej więcej takie podstawowe informacje na temat trailera. Nie mamy daty premiery, dostaliśmy jedynie 2021, ale nie jest to nic nowego, bo trailer do Help Wanted zakończył się słowami Coming Soon. W Help Wanted data wydania gdzieś po prostu wyszła w internecie po trailerze, a Scott jakiś czas później przełożymy na późny maj. Ta gra może wyjść nawet w kwietniu, chociaż nie nastawiajmy się na to jakoś mocno. Przy złych wiatrach premiera może równie dobrze zostać przesunięta na drugą połowę 2021 roku, jeżeli studio będzie potrzebowało więcej czasu. Jeśli chodzi o gameplay, dużo nie otrzymaliśmy. W dużej części widzimy symulator chodzenia, ukrywanie się przed animatronikami. Gra powinna być mocno napędzana fabułą, więc będziemy zwiedzać lokacje, unikać przeciwników, wykonywać jakieś zadania. Mam też nadzieję na jakieś aktywności i minigierki dookoła. Widzimy, że Grzesio będzie z jakiegoś powodu miał zegarek podłączony do różnych systemów w Pizzaplexie z dostępem do kamer. Będą tu też takie podstawowe ustawienia jak mapa, ekwipunek itd. Na zegarku widać różne inne dane. Baterie latarki. Nie wiem, czym jest to drugie. Może naładowanie animatronika, może jakieś wstrząsy elektryczne. To trzecie to jest ostrzeżenie chyba, a na końcu są bilety. Albo jakieś znajdźki, albo waluta, która będzie nam potrzebna w grze. Coś jak monety Full Wanted. Widziałem wiele ludzi mówiących, że to już nie wygląda jak FNAF, ale to naprawdę nie jest zdanie, na które ten fandom ma prawo sobie pozwolić. Fandom od lat wołał inną grę i dostaniemy inną. Gdyby zrobili symulator siedzenia na krześle, ludzie narzekaliby, że po raz milionowy dostaniemy tą samą grę. To wciąż FNAF. Oczywiście istnieje możliwość, że to będzie słaby FNAF, coś na poziomie fangame'a w Unreal Engine, ale tego jeszcze nie wiemy. Gra może być naprawdę dobra, ma potencjał, bo Steelwool zdążyło zrobić już jedną dobrą grę FNAF, a ich oryginalne minigierki są często lepiej oceniane niż remake'i poprzednich gier, które też nam się pojawiły.
Ogólnie wygląda na to, że nasze nowe 5 nocy we Freddy's będzie działo się podczas jednej nocy. Wani mówi, że musimy się stąd wydostać przed rankiem. Jak już kiedyś mówiłem, nie widzę tego, żeby dzieciak zaginął na 5 nocy. Nie wygląda, żeby lokacja była zamknięta na cały tydzień. Jeżeli dostaniemy 5 dni i 5 nocy, będą to jakieś 4 krótkie sekcje, kiedy wszystko było normalnie, a prawdziwy gameplay zacząłby się w dniu 5. Tyle mogę powiedzieć o nowym trailerze. Patrzę pozytywnie, bo wolę się zawieść słabą grą, niż być zawiedzionym parę miesięcy na zapas. Dziękuję wam za oglądanie. Powiedzcie mi, jak wam się podobał trailer. Czego oczekujecie od gry? Jakie macie swoje własne przedpremierowe teorie? Zapraszam do komentarzy i spróbuję odpowiedzieć na niektóre z nich.